Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na niedzielną tym razem aktualizację procesów na przestrzeni. No tak, miałam nagrać coś z Gdyni, ale jednak zawsze jak przyjeżdżam w takie miejsca, to mam mało czasu, dużo rzeczy się dzieje i chcę być we wszystkich miejscach naraz, więc mi się nie udało nagrać Wam z Gdyni. No niemniej, przy okazji, jak będziecie chętni oczywiście, to pod koniec marca będę organizowała tam dwudniowy warsztat na żywo w tej Gdyni właśnie, więc jak macie ochotę, to zapraszam mailowo, możecie się zapisywać i jeszcze będę Wam mówiła dokładnie jakie daty, jakie miejsce, wszystko będzie na stronie. Ale dobra, wracamy do przestrzeni. Słuchajcie, no dzisiaj jest pełnia. Pełnia z pełnia, dosyć mocna pełnia, rozpoczynająca już etap działania i kreatywności. Ale o czym jest w tej chwili ta przestrzeń? Słuchajcie, więc no to nie jest prosty temat dla wielu osób, aczkolwiek on jest bardzo potrzebny. Słuchajcie, więc my w tej chwili budujemy, już nie szukamy, tylko zaczynamy się skupiać na kreacji, tworzenia nowego algorytmu, łączenia ze sobą rzeczy, które są teoretycznie nie do połączenia. Dlaczego one nie są do połączenia? Nam się tak do tej pory wydawało. Drugi poziom treści nie rozdziela. On jest generalnie separatywny, więc on rozdziela czarne, białe. I nie można tego ze sobą połączyć. Czyli jeżeli chcę na przykład pracować w jednym miejscu, to nie mogę pracować jednocześnie w drugim miejscu. Więc jeżeli chcę się rozwijać duchowo, nie mogę się rozwijać, nie wiem, finansowo na przykład. Jeżeli chcę spełnić swoje marzenie, będę musiała coś poświęcić, a tu właśnie o to chodzi, że nie. I my w tej chwili tworzymy, skupiamy się na budowie nowego algorytmu i właśnie tego najważniejszego algorytmu, czyli szukamy spójności i łączności między tematami, które są ze sobą bardzo odległe. Po to było to czyszczenie karmy, żeby nam się uświadomiło to, czego już nie chcemy, z czym już nie będziemy szli dalej, co z nami zostaje. No i ten proces właśnie rozdzielania, czyli się zrobiło czarno-biało w pewnym momencie, ale się okazuje, że w tym czarnym jest dużo białego, a w białym jest dużo czarnego. I teraz łatwo byłoby wziąć i wszystko wyrzucić i tyle. I już mieć święty spokój, a wtedy się robi pusto. I teraz właśnie w tym procesie nie chodzi o tą pustkę. W tym procesie właśnie chodzi o wypełnienie tego po swojemu, czyli ta indywidualność, którą w tej chwili opracowujemy, jest dla nas bardzo istotna, dlatego że ta indywidualność powoduje wbudowanie w naszą własną, prywatną przestrzeń nowych algorytmów, czyli odszukujemy w tych starych algorytmach tego, co może się nam przydać, dołączamy do tego, co my byśmy chcieli i z tych dwóch połączeń tworzy się trzeci, uspójniający, czyli my nie tyle, co szukamy nowego algorytmu, szukamy połączenia, tylko my mamy je wytworzyć i to jest właśnie ten czas. Czas, kiedy mamy zacząć kreować w ten sposób, żeby się odnaleźć z tym, co bym chciała, a z tym, co muszę, z tym, gdzie chcę iść, a z tym, gdzie stoję teraz. Co mnie ogranicza, I teraz tak, słuchajcie, to, co nas ogranicza, to wydaje się czasami bardzo niekompromisowe. Wydaje się czasami takie bardzo definitywne. Takie jest, koniec, kropka, nic się nie da zrobić, stoimy. Okazuje się, że nie. Że właśnie to teraz jest ten czas poszukiwania rozwiązania na te treści, które do tej pory nam się wydawały twarde jak skała, nie do ruszenia. A teraz właśnie się to zmienia. Zaczynamy to przekształcać w coś innego. To się rozmiękczyło. Czyli te stare układy, które do tej pory funkcjonowały, w pewnym sensie się rozmiękczyły i dzięki temu można zacząć tworzyć i budować coś zupełnie nowego, opartego o nas samych. Czyli jesteśmy już uwolnieni z tych okopów systemowych, jesteśmy uwolnieni z jakichś takich ustawień rodzinno-finansowo wykombinowanych, przestaje nas to w ogóle dotyczyć i w tej chwili mamy pełne prawo i pełne możliwości skoncentrowania się na zupełnie takiej naszej nowej ścieżce, czyli uwolnienie. Uwolnienie z tego starego, ciężkiego powinnaś, musisz, nie wiem, takiego podlegania pod coś zewnętrznego, czyli ktoś coś od nas wymaga, a nagle się okazuje, że to jest w ogóle nie do spełnienia, tego nie trzeba w ogóle spełniać, czyli takie wyczyszczenie tych układów. I tak jak Wam mówiłam, czyszczenie karmy też na tym polega, czyli odchodzimy od tych
tych ciężkich ustawień wcześniejszych, nawet rodowych. Więc to, co Wam mówiłam, że teraz w poprzedniej chyba aktualizacji, tydzień temu aż prawie, tak? Bo zdaje się, że ja ją zrobiłam we wtorek, ostatnią aktualizację, a później zaczęła się seria różnych przygód moich, ale to już nieistotne. No jak widzicie, siedzę i żyję i mam się ok, ale tyle było. Natomiast słuchajcie, teraz już jest ten moment właśnie takiego odetchnięcia z ulgą, czyli tego wyjścia z tego i takiego stanięcia we własnej prawdzie. I to jest ta nasza własna prawda, czyli to jest ten nasz moment, w którym my chcemy być. I dzięki temu nagle się okazuje, że Ty możesz mieć kontrolę nad własnym życiem i że Ty masz wpływ na własne życie i nikt już tego wpływu nie ma. No bo leczymy się w tej chwili z tych naszych takich powiązań, czyli jakby już nikomu nic nie jesteśmy winni, już nas czyjeś tematy nie dotyczą. My już teraz mamy tylko swoją własną ścieżkę, no nie wiem, z kimś, może ta być ta ścieżka oczywiście, ale generalnie wiemy, do czego zmierzamy, o co nam chodzi i to poczucie tego wolności, tego zwolnienia, tego negatywu ciężkiego, takiego, bo Ty musisz, bo tak powinno być. Nie powinno być już nic. Teraz będziemy budowali siebie. I teraz tak, to jest taki czas takiego rzeczywiście poczucia zagubienia. No tak cały czas o tym mówię. Już nie chcę Was tak cały czas o tym zagubieniu Wam mówić, ale chodzi o takie poczucie bycia w jakiejś takiej pustej przestrzeni, ale tą pustą przestrzeń sami wypełniamy. Ona jest pusta tak długo, póki my sami nie wykreujemy czegoś, żeby w nią włożyć. Tylko tak, najpierw trzeba poczuć tą wolność, że się jest od tego uwolnionym. No trzeba to załatwić również na tej przestrzeni, czyli trzeba, no nie wiem, czasami odbyć jakąś rozmowę mało przyjemną, czasami z czegoś zrezygnować, gdzieś wyjść, czasami zrezygnować ze starego i wybrać tak naprawdę, co my chcemy. Bo to są zupełnie, i możemy tak puścić to, że jesteśmy sami do siebie nieadekwatni. Możemy mieć to poczucie, że wydawało nam się, że czegoś chcemy, po czym potem to się wydarza, się okazuje, że zupełnie tego nie chcemy. No, mamy teraz prawo na wszelkie objawy chaosu, zwątpienia i tak dalej, ale w tym jest właśnie wyjście tą ścieżką wolności, czyli to poczucie wolności, uwolnienia i robienia tego w pewnym sensie, co się czuje najbardziej, najgłębiej. Ok, więc dzięki temu, że już nie musimy szukać algorytmów, tylko je tworzyć, to też nam to daje zupełnie inną sytuację, czyli Ty nie musisz szukać restauracji, żeby zjeść obiad, tylko sobie sam ten obiad sama w domu gotujesz i to też Ci daje taką nagle wolność wyboru, wolność możliwości, dużo możliwości, czyli a nie muszę się Ciebie słuchać, a nie muszę tego, nie muszę szukać, nic już nie szukam, tylko sama kreuję i to jest ważny moment. I właśnie ta samodzielna kreacja odbywa się w tych miejscach, w których no gdzieś tam musimy być sami ze sobą szczerzy i odważni. Dlatego cały zeszły rok tak naprawdę uczył nas tej odwagi, tego stawania po swojej stronie. To, że czasami jakby bardziej byliśmy może gdzieś skoncentrowani nie na odpowiednich treściach, a to nie jest istotne. Istotne jest to, że nas tego zeszły rok uczył i teraz przestrzeń to sprawdza. Czyli na ile jesteśmy rzeczywiście odważni, na ile jesteśmy gotowi do przyjęcia tych treści. Dobra. Uspójniamy, dzięki temu tworzeniu tego algorytmu, uspójniamy to, co chcemy z tym, co musimy. No bo to tak nigdy nie ma, że tylko robimy, co chcemy, a już nic nie musimy. Żeby mieć, co chcemy, żeby ugotować ten obiad, musimy go ugotować. Czyli musimy poczekać, musimy pokroić, musimy wrzucić do garnka i tak dalej, tak dalej. Pilnować tego musimy. Nie można sobie wyjść na 2 godziny na zakupy. No można by też w sumie, ale no generalnie wiemy, o co chodzi. Więc tutaj jest ten kompromis między Tobą a przestrzenią. Jest kompromis, co musisz. Musisz się też zgodzić na kompromisy innych, na rozwiązania innych. Czyli ktoś czegoś nie chce w danym momencie takim samym, jak Ty chcesz. Ok, w porządku. To jest zasób. Czyli to, co się dzieje na przestrzeni, to, co Ci przynosi druga osoba, jakakolwiek, kimkolwiek by ta osoba nie była, czy to jest partner, czy to jest, nie wiem, rodzina, czy to jest pracodawca, czy to jest, nie wiem, pani w urzędzie.
ona wstrzymuje to, że czegoś nie możesz załatwić, już jesteś gotowy w tym momencie z czymś, a nagle ktoś przychodzi i mówi, a nie, to za 2 tygodnie dopiero, albo wyślemy, albo się odezwiemy się i to nagle tak się rozciąga w czasie, a Ty czujesz, że jesteś blokowana, że wszystko Cię trzyma i nie chce Cię puścić. No i w tej chwili właśnie to możemy odczuwać, ale głęboki oddech i właśnie z tym poczuciem zaufania do przestrzeni, że wszystko się dzieje dokładnie tak, jak się ma dziać i się tylko skupiamy na tym wątku. Jakby te wszystkie lęki i tak dalej, dlatego, że co jest największym wrogiem kreatywności? Największym wrogiem kreatywności jest właśnie lęk. Ja się boję czegoś zmienić, czegoś ruszać, bo się zmieni to, co do tej pory znałam i to już nie jest dla mnie fajne, tak? Czyli nie chcę tego zmieniać, ale to jest dla Ciebie niedobre, znaczy to Ciebie blokuje, bo my musimy uważać przede wszystkim na rzeczy, które nas blokują, które od nas czegoś wymagają, nas duszą, ściskają, nie chcą puścić, trzymają nas w czymś. Czy to jest praca, czy to jest sytuacja prywatna, finansowa. Ja nie chcę, żebyście to rozumieli, jeżeli mi chodzi o ludzi. Ludzie to jest zupełnie, relacje z ludźmi to jest inna sprawa, natomiast oczywiście też bywają uciążliwe, ale bardziej mi chodzi o sytuacje, które sobie sami tworzymy, czyli na przykład właśnie sytuacja finansowa, która nas trzyma i my cały czas patrzymy się tylko na stan konta i na rachunki, które się do nas zbliżają, a tu się nagle okazuje, że nie trzeba się na to patrzeć i że trzeba tylko spojrzeć, dobra, jest tak jak jest, to trzeba zrobić i teraz co muszę zrobić, tę sytuację poprawić i to jest kreacja, a nie lęk, że tak jest, że ja sobie nie poradzę z tymi pieniędzmi. Właśnie o to chodzi, że tak nie jest. Ok. Przekraczanie swoich granic, to tak zwykle notatki, przekraczanie swoich granic, które tak naprawdę nie istnieją i to jest bardzo ważne i to bym chciała, żebyście sobie gdzieś zapisali na jakimś karteczce, nie wiem, gdzieś w telefonie, przekraczacie swoje granice, których tak naprawdę nie ma. Te granice, które odczuwamy w sobie, że na coś mnie nie stać, czegoś nie mogę zrobić, nie mogę spełnić siebie w czymś, tak naprawdę wszystko jest bardzo proste, bo możesz, oczywiście, że możesz, tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Jeżeli czujesz, że nie możesz, to się zastanów, bo to zostało Tobie nałożone z zewnątrz. To jest zewnętrzne przekonanie nałożone na Ciebie, że ktoś Ci powiedział, że czegoś nie możesz. Jak nie możesz? No przecież to jest Twoja ścieżka. Okej, więc tylko trzeba znaleźć rozwiązanie. Ja wiem, że zaraz mi powiecie, no ale system nie pozwala na przykład czegoś i teraz chcę Wam coś powiedzieć na koniec. Ja to sobie zapisałam i podkreśliłam mocno z wykrzyknikami, bo to jest ważne. To dzisiaj odnośnie trochę właśnie biznesów i przyszłości biznesowej, coś co ja podczas 15 lat pracy z Wami, na co zwróciłam uwagę, a co się bardzo nasiliło w przeciągu ostatnich lat kilku, powiedzmy 3, od czasów choroby. Okej, brzydkie słowo na K. Okej, dobra. Słuchajcie, lecimy. To jest, teraz właśnie jest ten czas na tą kreację bezlękową. I teraz, o właśnie, co Wam też chciałam przypomnieć. Słuchajcie, kiedyś już o tym mówiłam na jakiejś tam aktualizacji, prawdopodobnie miesiąca, jak nie lata temu. Pamiętacie o czymś takim jak most Einsteina-Rosena? Ja w tej chwili mogłabym... Wyrwę Wam tutaj karteczkę, czekajcie, zaraz Wam to pokażę. Na czym polega przestrzeń i próba bohatera. Na zasadzie materiału, po prostu w postaci kartki. Na pewno to... Pewnie jak coś fizycy powiedzą, a to nie jest most Einsteina-Rosena, coś Ci się pomyliło, tralala. Dobra, okej, nieważne, ale tak działa przestrzeń. Trudno mi powiedzieć, czy to jest na pewno most Einsteina-Rosena, ale tak działa przestrzeń. Jeżeli mamy tutaj 2 punkty, zupełnie od siebie oddalone, te 2 punkty. I tak nam się wydaje, że tu jest nasze marzenie, a tu jesteśmy my. I w ogóle po prostu jest strasznie dużo przestrzeni, dużo kłopotów, może się wydarzyć, dużo rzeczy się może wydarzyć, możemy nie spełnić tego marzenia. No i tutaj, i cała ta przestrzeń tu, ta odległość między tymi 2 punktami, to jest odległość wypełniona lękami. Przed porażką, przed porzuceniem, przed odrzuceniem, przed krytyką, przed tym jakimś tam, no po prostu przed stratą generalnie, że się nie uda. A próba bohatera polega na tym, że się te 2 punkty ze sobą stykają i nagle one są koło siebie. Czyli jeżeli Ty przekraczasz swoje granice, których nie ma, to wtedy się ta przestrzeń marszczy w taki sposób i wtedy nagle jesteś razem. Jesteś razem w jednym punkcie, w tym samym punkcie, gdzie jest Twój punkt, cel, marzenie, czy to, co chcesz po prostu, żeby się w Twoim życiu działo. To jest w tym samym momencie. To jest przeciążenie przestrzeni, ponieważ przestrzeń jest taka i w tym momencie Twój nacisk bardzo silny na tą przestrzeń ją
zgniata tak, że jesteście koło siebie, czy ty i Twoje marzenie jesteście obok. To chciałam Wam powiedzieć. I pamiętajcie o tym, jak jesteście w jakimś momencie takiego kryzysu, że coś Wam nie wychodzi, że macie pełno wątpliwości, mnóstwo zwątpienia. Pamiętajcie o tej kartce. Pamiętajcie sobie, sami tą kartkę złóżcie. Nawet sobie napiszcie na kartce tutaj ty i moje marzenie i to sobie złóżcie. I tak sobie ćwiczcie, żeby umysł to widział i żeby jemu się to przypominało. W każdym momencie, kiedy jest jakakolwiek trudność i się wywala drugopoziomowy lęk, nie uda się. Uda się, co się ma nie udać, tak działa przestrzeń. Cały kosmos jest zbudowany na tych przeciążeniach. Jeżeli patrzymy się w gwiazdy czasami wieczorami i widzimy te mnóstwa punktów, wiecie, że te wszystkie punkty są idealnie ze sobą połączone, idealnie wszystko jest odważone, więc jak się nie uda, jak się uda, ok? Pamiętajcie o tym, ok? Słuchajcie, więc tak, wszystko jest w zasięgu waszego sposobu myślenia. Wszystkie potrzebujecie, narzędzia już są w Was. I teraz właśnie ten proces tego wejścia w głębie i znalezienia w sobie odpowiedniego zasobu, który jest odpowiedzią na te wszystkie rzeczy. Czyli wszystko, co chcesz, masz już w sobie, tylko trzeba poskładać jak puzzle, jak obrazek. No i właśnie na tym to polega. I teraz tak, ja mam do Was jedną rzecz, właśnie tą, co chciałam Wam powiedzieć, z wykrzyknikami. Słuchajcie, od wielu lat przychodzicie do mnie z różnymi pytaniami, co ze sobą zrobić, jaką pracę wybrać. To jest taki najczęstszy temat, praca. Nawet nie tyle, co praca na zasadzie, czy mam pójść do tej pracy, czy do tamtej, tylko jak tutaj się spełnić. I bardzo często przychodzicie z właściwie gotowym pomysłem, gotowym projektem. I teraz tak, jest Was mnóstwo, bo u mnie przez ten tyle lat było prawie 8000 osób. Jesteście z różnych stron świata, z różnych miast, jesteście w różnym wieku, różnej płci, różne zawody wykonujecie na co dzień, w różnych sytuacjach życiowych jesteście. I wszyscy macie jeden pomysł. Wszyscy chcecie budować jakieś takie punkty, centra świadomościowe. Słuchajcie, to jest ważne. Dlatego, że w takim razie, jeżeli codziennie, praktycznie ja pracuję z kimś i prawie każdy ostatnio przychodzi do mnie z tematem chciałbym, żeby powstało takie centrum świadomościowe, jakiś ośrodek świadomościowy. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jesteście już kolektywem, który już ma plan. Na tym polega kolektyw, właśnie różnorodność. Nie znamy się, wszyscy mamy ten sam pomysł. Wszyscy chcecie to stworzyć. Ja już nie mówię o tym, że ja też kiedyś coś takiego chciałam stworzyć i mam cały czas projekt w głowie i zobaczymy. Może tu o coś chodzi, dlatego zadam Wam dzisiaj pytanie, i oczekuję w komentarzach, żebyście mi odpowiedzieli, żebym ja spróbowała stworzyć Wam jakąś przestrzeń, do której się będziecie dołączać. Każdy, kto ma ochotę dołączyć się do takiego tworzenia, ponieważ się zaraz okaże, że jesteście po prostu niepołączeni kolektywistycznie jeszcze, ale macie ideę wszyscy tą samą. Wszyscy, co do mnie przyszli i mówią mi o tym ośrodku, dajcie znać, bo może mi się uda wytworzyć coś takiego w jakiejś współpracy oczywiście z innymi osobami, które również chcą i może zaczniemy po prostu to robić, bo jest ogromna potrzeba i jest tak ogromna spójność w tym projekcie, że jak do Was słucham, to prawie wszyscy mówicie mi o tym samym. Punkt, w którym będą mogli przyjeżdżać różni ludzie, taka szkoła lightworkerów, no nie wiem, Akademia Jedi, nazwijmy to, wszystko jedno. Nawet ja chciałam, czy myśmy chcieli stworzyć, w sensie mam na myśli siebie i mojego męża, chcieliśmy stworzyć taki ośrodek. Nie mówię, że jeszcze się to nie wydarzy, oczywiście, że w tej chwili akurat jesteśmy zajęci czymś innym, ale też chcieliśmy stworzyć coś takiego i chcemy nadal. Więc być może, że to wszystko, jeżeli ja to pozbieram i się uzbiera w nas taki silny potencjał duży, to my rzeczywiście zaczniemy to tworzyć. Wszyscy razem, kolektywistycznie. Bo na tym ma polegać ta zmiana na przestrzeni, że niech się dzieje to, co my chcemy, a nie siedzimy, tylko czekamy na to, co się może wydarzyć albo się nie wydarzy. Póki co nas wszyscy straszą, a piłka jest po naszej stronie. Więc słuchajcie, dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy to jest właśnie to, czy ja Wam przyniosłam dzisiaj odpowiedź na te Wasze potrzeby. Czy to jest ten moment. Oczywiście, że to potrwa,
Ale ja jestem gotowa na to, żeby pomyśleć chociaż o tym, jak stworzyć tą przestrzeń. A może ktoś z Was będzie miał taki koncept, jak stworzyć taką przestrzeń do stworzenia takiego, chociażby na początku, przestrzeń pomysłu. Tam, gdzie możemy burzę mózgów zrobić, tam, gdzie coś możemy wymyślać, tam, gdzie Wy się poznacie i dzięki czemu poznacie zasoby swojego kolektywu. Bo właśnie kolektyw coś takiego robi. To nie chodzi o szukanie inwestora. My wszyscy jesteśmy inwestorami w tym momencie, bo zaczniemy realizować swoje, każdy z nas będzie mógł się zrealizować. I te wszystkie procesy, które do tej pory przechodziły, de facto prowadzą do tego momentu. Właśnie tej realizacji. Siebie jako ludzkości, jako ludzi, jako kolektywu, jako uspójnienia treściowego. Słuchajcie, no mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a ci, którzy nie czują ośrodków punktów świadomości, ośrodków rozwoju, gdzie można edukować, rozwijać, pracować, medytować, to piszcie w komentarzach, bo też jestem bardzo ciekawa, o czym Wy marzycie. Bo to jest teraz czas na przestrzeni mówienia przed sobą samym o marzeniach. Ale to wiecie, muszą być te marzenia, muszą mieć jakieś ręce i nogi. One muszą mieć jakiekolwiek przymocowanie. Także pamiętajcie, żeby pchać teraz przy tej pełni i następne dni, pchać to poczucie takiego, bo teraz jest wiosna, się zaczyna. Umówmy się, że już się zaczyna wiosna, budujemy nową warstwę, więc to wszystko, co się teraz dzieje, jest bardzo ważne i to tak nasyca tą przestrzeń. I pchamy marzenia, które mają jakiekolwiek zamocowanie rzeczywistości. Czyli my nie możemy marzyć o czymś, co jest niemożliwe, typu chciałabym lecieć na Marsa, chociaż to też już jest możliwe. Dobra, to inaczej. Chciałabym lecieć na Jowisz. W tym momencie aktualnie technologia niekoniecznie na to Ci pozwoli, ale za kilka lat, albo i kilkanaście lat, nie obiecuję, przyleci obca cywilizacja z nową technologią i ona Ci powie, dobra, to chodź, przelecisz się ze mną na ten Jowisz. Tylko że wtedy jesteś uzależniona. Pamiętajcie, że marzenia, które są do spełnienia, to są marzenia, które są w zakresie Twoich rąk. Nie możesz czekać, aż przyleci obcy statek kosmiczny Cię weźmie na Jowisz, więc o to mi chodzi. Nie możesz też czekać, aż ktoś coś do Ciebie przyjdzie. Ty masz realizować marzenia, które są do spełnienia, to są te, które są w naszych rękach. Chcesz mieć pracę, chcesz zarobić pieniądze, to wszystko jest w Twoich rękach. Chcesz coś zbudować, dom, to jest wszystko w Twoich rękach. Niezależność. Marzenia, które są zależne od czekania, od kogoś, od czegoś, to są bardzo frustrujące tematy. To są nieciągłości. Na to zwróćcie uwagę. To tam są Wasze nieciągłości. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba pomysł i jak się z tym uspójniacie. Oczywiście w tym tygodniu również w piątek będzie prognoza na marzec. Marzec będzie taki Marsek w garncu, znamy to powiedzenie, nie? No. Natomiast jeszcze prawdopodobnie mam nadzieję, że mi się uda, bo już w tym tygodniu będę w miarę na miejscu, więc uda mi się pewnie jeszcze jedną aktualizację Wam nagrać lub coś innego. Dobra, trzymajcie się, udanej niedzieli Wam życzę. Hej, pa!